to byli dzieci tak zakompleksione. Ja po latach dopiero się z tego wyleczyłam i widziałam, że niektóre moje koleżanki to samo przeszły, ale nie umiałam sobie tego wytłumaczyć. Pamiętam, jak mój brat płakał, a to już był kawaler. Płakał, bo nie miał nic na siebie włożyć. Taka była panika, bo Żydów wywozili do Bełżca. I to wszyscy widzieli. I ta fama tak chodziła później, że pewnie nas też do Bełżca wiozą, tam gdzie Żydów. A myśmy tak mieli w rzece Bełk i dzieci sobie kojarzyli, bo to zawsze rodzice krzyczeli, nie, wam się tam nie wolno kąpać. I te dzieci po kolei sobie kojarzyli, że nas wiezą do Bełku. Jak nas będą topić. I to później to tak myśmy sobie wspominali, Boże, i ty tak myślałeś? Ja cały czas myślę, Boże, jak nas będą topić? No wszystkie widzieliśmy, że nas wiedzą, bo to tak po pociągu już te dziadki to już tak szaruszyli, że pewnie do Bełżca nas wiozą. Nikt nie wiedział gdzie. Skończyła się ta jazda tym pociągiem, nas w Sobolewie wyrzucili. Pamiętam, jak przychodziły kobiety z kawą i z chlebem. Niektórzy wspominali później po latach, że ten chleb tak smakował, ale ileż mogli nakarmić. Wszystko była zasługa kolejarzy. Oni już najlepiej znali tę sytuację. One nie najlepiej widzieli, co się dzieje i jakie to są podróże i co to się robi. Także to już ludzie te chcieli trochę dokarmić. No ale zaraz te furmanki jakoś tam podjeżdżały znów tak samo i znów nas ładowali na te furmanki i wieźli nas. Pytałam się, jak to daleko. No to podobno to było tak mniej więcej jak od nas do Zamościa, to później od tego Sobolewa do Żelchowa. Że to tak jakieś 18 czy do 20 kilometrów. Umieszczali w domkach pożydowskich. Myśmy też mieszkali razem. Mieszkaliśmy właśnie no to taka dalsza sąsiadka z 5 małych dzieci, my z 3. Jeszcze taki nasz dziadek z 2 sierotami i jakaś nieznajoma babcia z jakimś, nazywała ich, nie myliła, Bolek, Lolek, to myśmy wszyscy się później śmieli, nawet nie widziała, któren Bolek, a któren Lolek. To myśmy wszyscy w tym jednym domku i tak umieszczali w tych domkach. Od razu rzucili się dzieci prosić. Zaczęliśmy iść prosić. To była, no nie jedna uczuła, albo nie chcieliście, nie mamy, albo coś takiego. Pamiętam, jak sąsiadka miała 5 dzieci maleńkich, no mąż zginął w Oświęcimiu, ona z 5 dzieci i ta córka, to myśmy razem tam po tych żebrach chodzili i ona parę kartofli na dłoni, to one płakały jak bobry, te mamy płakały, bo coś mogła zrobić. No to któraś z tych najstarszych dziewczynek mówi, bo nam mówili, a czegoś ci kontyngentu nie oddawali. Zapamiętała ta dziewczynka. Ci ludzie byli uprzedzeni, że tu przyjadą dzieci bandytów. Ale widocznie ta poczta pantoflowa tych kolejarzy i tam dotarła, że to nie była prawda, że to były biedne dzieci. Mamy zaczęły się rzucać, szukać jakiejś pracy. Wtedy już zaczęło się interesować Kościół, ksiądz. Już wtedy chyba władze jakieś zaczęły się interesować. Nawet moja siostra, było tak, że mama tam gdzieś chodziła do lekarza i miała przydzielone pół litry kleiku dziennie. Takie momenty, że to nikt nie umie tego uwierzyć. Pamiętam, jak brat dostał nawet lanie, bo gdzieś po drodze zjadł ten kleik.
Tak był głodny, że zjadł i nie przyniósł tej 3-letniej siostrze. Takie momenty, że to dziś tu sobie nikt nie umie tego wyobrazić, nawet wyobrazić. No i tam, tak jak mówię, ale już wtedy ludzie się ucknęli, zaczęli zabierać niektóre dzieci. Nawet kiedyś po latach spotkaliśmy koleżankę, która nigdy nie doczekała się rodziców. Ktoś ją przysposobił, prawdopodobnie rodzice byli w Oświęcimiu i nie wrócili. No i ta tułaczka dopiero się zaczęła. Dużo z tych ludzi w desperacki sposób próbowało i przydostawali się w strony tutejsze. Tak samo i matka próbowała tu się dostawać z powrotem w te strony. Została jej jedyna z rodziny siostra w województwie chełmskim. I matka zaryzykowała. I ta biedna siostra przyjęła. Ja nie wiem, jakim cudem matka nas zwiozła tu. Potem matka też desperacko szukała znów lepszego jakiegoś bytu. Dowiedziała się, że w Zawodzie, tam co zostało tych kilka, to takich bogatszych tych gospodarzy, że tam oni jakoś potrzebują. To był też jakiś daleki kuzyn i matka znów w jakiś sposób się skontaktowała i on przyjechał, mówi, tak, ja potrzebuję robotnicy. Akurat zbliżali się może żniwa, nie wiem. Mam też uciekinierów, mam chorą matkę i przywiózł nas tu bliżej. Najęła się jako do Volksdeutscha, który potrzebował robotnicy, bo miał 3 córki, to już była ostatnia faza nasza. I on potrzebował robotnicy, bo miał 3 córki, a coś tam z żoną mu nie wychodziło. Ciągle ją tam odgradzał. To było tak, że tej cioci, która z mężem zginęła w Oświęcimie i to córka przeżyła, a syn ich poszedł do partyzantki. Ale jeszcze jako chłopak miał dziewczynę, z którą miał się żenić, miał dziecko. Ona była na jakiejś sąsiedniej wsi i on prawdopodobnie miał z nią kontakt. Jego złapali, tego mojego ciotecznego brata, tej cioci syna. Jego tak zmasakrowali, nawet nikt nie wie, gdzie jego grób. Mama, jak się dowiedziała, że ten jej siostrzeniec został złapany, zmasakrowany na tym ich posterunku, odważyła się błagać tego Volksdeutscha o jakąś wiadomość. On się nazywał Pióro, ale po niemiecku on sobie przekształcił na Pero. Poszła błagać tego Pery, żeby się coś dowiedziała o tym chłopaku siostrzeńcu. On był takim ale sołtysem, bo tam inny był sołtys, ale był sołtysem, znał Sabinę i wiedział, że ona ma związek z Wackiem, była po prostu jego konkubina. Mieli wspólne dziecko, które zmarło. On odkopnął mamę, nie dał jej tam ani odpowiedzi, ani niczego. I to może nie było tego dnia, może to na następny dzień. Wpadł do tego naszego domku i zaczął szukać, nawet w komorze, przywracał wszystko, gdzie ona jest. Czyli tak jakby on myślał, że ona tu jest. Gdzie ona tu jest? On nie mówił, że Sabina, ona się Sabina nazywa. Gdzie ona tu jest? Gdzie ona tu jest? Chciał ją zabić, po prostu chciał ją zabić, dlatego, że matka się upomniała za tego siostrzeńca, że to związek. No oni uważali już takiego Wacka, to on uważał za bandytę. Bo przecież jak łapali partyzantów, to byli bandyci dla nich. To on z zemsty, on chciał po prostu chciał się zemścić, żeby ją zastrzelić, może i nas. Dzięki Bogu,
że ona nie była ta, że ona nie przyszła tu, nie było jej i myśmy spokojnie ocaleli. Matka była mu potrzebna, bo matka pracowała ponad siły dla jego dzieci. Potem nastąpiło wyzwolenie. Jak to wyzwolenie nastąpiło, ale nic się nikomu nie polepszyło. Dzieci zaczęli chorować, szkarlatyna panowała, ogromna czeraczyca, to znaczy wrzody. Dzieci mieli takie wrzody, że nie można było siedzieć. No, wszy, to już nie mówię, świerzb, a ten świerzb, jaki to był potworny, przecież to nie było co leczyć, to było coś niesamowitego. Zaczęli czekać, kto wróci. Nikt nie wiedział. Także ja pamiętam, jak ktoś tam wrócił z Niemiec, to matka latała, nie tylko matka, ale latali jedne do drugich. A możeś widział tego, a może tamtegoś widział. W końcu wrócił mój ojciec, wujek nie wrócił. Wujenka wróciła tak samo pod gołe niebo z 4 maleńkich dzieci. My z trójką też nie, pod gołe niebo nie mieliśmy gdzie. Nasze gospodarstwo znikło. To znaczy dom, całe budynki, te po dziadziu, wujka, wszystko znikło. Szkoła była spalona, kościół był zburzony prawie, budynki te główne były zdewastowane, ale już szkoła była w tamtej chałupce, w tamtej była klasa utworzona, tam gdzieś była klasa utworzona. Także już dzieci zaczęli chodzić, ale jak zaczęli chodzić, jak było ciepło, jak było zimno, to nie, bo boso chodziło się dokąd jeszcze można było wytrzymać. Ojciec w końcu mówi, ja z tej ubórki tam, pójdziemy tam. No jeszcze krowyśmy nie mieli i on tam na tym gnoju, na ścielu jakieś okno z inspektów wstawił i tamśmy zamieszkali. Tamśmy zamieszkali, no i już zaczęłam do szkoły chodzić, ale przecież lata szły. Niektóre moje koleżanki były starsze, już się zaczęły te dziewczynki i już się wstydziły tego ubóstwa. A ja nie miałam nic, miałam fartuszek, prałam codziennie ten kołnierzyk. Tenisówki czyściłam takim proszkiem w niedzielę, a tak się chodziło. I potem rzucali, po prostu rzucali, szukali pracy dzieci. No to ta gehenna taka była, trwała. No przecież to już były panienki, a ja, moje było przekleństwo, ta nieszczęsna ubora, bo ja się wstydziłam. To był kompleks. To byli dzieci tak zakompleksione. Ja po latach dopiero się z tego wyleczyłam i widziałam, że niektóre moje koleżanki to samo przeszły, ale nie umiałam sobie tego wytłumaczyć, że to... Pamiętam, jak mój brat płakał, a to już był kawaler, płakał, bo nie miał nic na siebie włożyć. To była spazmatyczna, taka, nie wiem już jak to określić, chęć do tego, żeby cokolwiek zdobywać. Jak ci ludzie ciężko zaczęli pracować, żeby cokolwiek dorobić, bo to tak jak mówię, jak ci, co powracali nawet, no to przecież to Niemcy nie upsieli, ani nie tylko dewastowali, wszystko dewastowali, psuli.